dzisiejszym moim filmie opowiem Wam o kolaboracji górali z niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej. Był chłodny, październikowy wieczór 1939 roku. Zakopiańską karczmę pod Góralem wypełniał gwar niemieckich żołnierzy popijających piwo. W karczmie pod Góralem siedziało dwóch miejscowych przy jednym ze stolików, bacznie przyglądając się niemieckim żołnierzom. W pewnym momencie jeden z nich rzucił do drugiego słowa: „Nie łudźcie się, Polski już nie będzie”. Na co ten drugi odburknął sucho: „To wszystko przez sanację”. Ale ten pierwszy, chcąc wciągnąć tego drugiego w dalszą rozmowę, znowu zagadnął: „Tylko z nimi możemy wiązać swoją przyszłość”. Po czym dodał: „A wy możecie być księciem wszystkich górali, tylko od was to zależy. Niemcy pójdą na wszystko”. Po czym wychylił łyk piwa i zaczął patrzeć w stronę swojego rozmówcy. Zauważył, że jego rozmówca wyraźnie się ożywił. Postanowił więc posunąć się o krok dalej i znowu zagadnął: „No to jak będzie?” Na co ten drugi odpowiedział: „Możemy spróbować”. Ta rozmowa odbyła się pomiędzy Henrykiem Szatkowskim, wszechstronnie wykształconym prawnikiem, który kilkanaście lat wcześniej przyjechał z Krakowa do Zakopanego, a Wacławem Krzeptowskim, prezesem Nowotarskiego Stronnictwa Ludowego, działaczem Związku Górali i osobą znaną na całym Podhalu. Ta rozmowa była jedną z tych rozmów, które legły u podstaw góralskiej zdrady w czasie II wojny światowej. Już 1 września 1939 roku oddziały niemieckiego Wehrmachtu zajęły Zakopane. W ciągu 3 następnych dni całe Podhale znalazło się w rękach Niemców. Mieszkańcy Podhala musieli oddać niemieckim władzom posiadaną broń i odbiorniki radiowe. Wkrótce wprowadzono godzinę policyjną i zaczęły się aresztowania i pierwsze egzekucje za niewykonywanie niemieckich rozporządzeń. Górale zaczęli wówczas obawiać się o swoją przyszłość. Te obawy wiązały się również z ich katolicką wiarą, do której zawsze byli mocno przywiązani. Obawiali się, że niebawem stanie się tak, że Niemcy zabronią praktyk religijnych. Zaistniałą wówczas sytuację bacznie obserwował Henryk Szatkowski, ale tą sytuację bacznie obserwował również zamieszkały w Zakopanem Vitalis Wider, kapitan rezerwy Wojska Polskiego i prezes miejscowego związku rezerwistów. Obaj byli mocno zafascynowani kulturą niemiecką. Obaj, jak się później okazało, byli niemieckimi agentami. To właśnie Henryk Szatkowski i Vitalis Wider podsunęli Wacławowi Krzeptowskiemu ideę nawiązania współpracy z Niemcami. Uznali, że Krzeptowski dobrze nadaje się do realizacji tego zadania. Krzeptowski pochodził ze znanego góralskiego rodu. Miał polityczne doświadczenie, a co jeszcze ważniejsze, zawsze lubił być na świeczniku. Szatkowski i Wider uznali więc, że jest osobą, która będzie w stanie przekonać do współpracy z Niemcami innych górali. To właśnie dlatego Szatkowski i Wider odwołali się do uczuć religijnych górali i podsunęli Krzeptowskiemu pomysł zorganizowania pielgrzymki na Jasną Górę, do której doszło w końcu października 1939 roku. Po tej pielgrzymce wszyscy górale przekonali się, że Niemcy nie są chyba aż tak źli, skoro pozwalają modlić się i to w ich własnym języku. Następnie Wider i Szatkowski zorganizowali spotkanie górali z niemieckimi władzami Zakopanego. Po tym spotkaniu podsunęli pomysł Krzeptowskiemu, aby zorganizował delegację górali i wraz z nią udał się do Krakowa, aby tam powitać generalnego gubernatora Hansa Franka, który zaczynał wówczas swoje urzędowanie.
i 7 listopada 1939 roku Krzeptowski na czele delegacji góralskiej udał się do Krakowa i zjawił na Wawelu. Tam delegacja góralska z Krzeptowskim na czele powitała Franka chlebem i solą. Krzeptowski wręczył Frankowi okolicznościową ciupagę. Generalny gubernator był mocno zaskoczony. Nie spodziewał się takiego powitania w okupowanej Polsce. To spotkanie na Wawelu uwiecznił jeden z niemieckich fotografów, robiąc zdjęcia, które potem pojawiły się we wszystkich niemieckich gazetach. Tydzień później Hans Frank udał się z rewizytą do Zakopanego i znowu został uroczyście powitany przez delegację góralską i samego Krzeptowskiego. Krzeptowski, zwracając się wówczas do Hansa Franka za pośrednictwem tłumacza, którym był Henryk Szatkowski, zakomunikował: przez ostatnie 20 lat jęczeliśmy pod polskim panowaniem, a teraz wracamy pod skrzydła wielkiego narodu niemieckiego. Po tym wystąpieniu Krzeptowskiego Frank był wręcz w niebo wzięty. Nie spodziewał się, że tak się stanie. W końcu stycznia 1940 roku Zakopane wizytował Reichsführer SS Heinrich Himmler. On również został uroczyście powitany przez góralską delegację i samego Krzeptowskiego. Tego typu gesty sprawiły, że Zakopane zaczęło uchodzić wśród Niemców za bardzo przyjazne dla nich miejsce. W III Rzeszy reklamowano nawet Zakopane jako dobre miejsce do wypoczynku, nie tylko zresztą dla niemieckich żołnierzy. Ale na początku 1940 roku wzrosła również ranga polityczna Zakopanego. Stało się tak po tym, jak w dniach od 20 lutego do 2 marca 1940 roku w Zakopanem odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli niemieckiego Gestapo i sowieckiego NKWD. Obie strony w zakopiańskich willach Telimena i Pantadeusz debatowały nad tym, jak skuteczniej eksterminować Polaków. Tymczasem w końcu listopada 1939 roku Wacław Krzeptowski zwołał zebranie Związku Górali, którego był działaczem. Większość uczestników tego spotkania poparła wysuniętą przez Krzeptowskiego ideę stworzenia Goralenfolku, czyli odrębnego narodu góralskiego. Ale w czasie tego spotkania zadecydowano również o tym, że Związek Górali zostanie rozwiązany, a w jego miejsce utworzony zostanie Goralenverein, czyli Towarzystwo Góralskie na czele z Wacławem Krzeptowskim. W czerwcu 1940 roku niemieckie władze postanowiły zrobić spis mieszkańców Podhala, wyodrębniając kategorię Goralenfolku. W rezultacie tego spisu prawie 1/3 spośród ponad 150 000 podhalańskich górali poparła ideę Goralenfolku i przyjęła góralskie kenkarty. Kolejnym krokiem było powołanie Komitetu Góralskiego z Wacławem Krzeptowskim na czele, do którego doszło 20 lutego 1942 roku. Powołanie Komitetu Góralskiego miało być taką namiastką przyszłego góralskiego państwa. Jesienią 1942 roku Niemcy wpadli na pomysł utworzenia Legionu Góralskiego SS, zamierzając go wysłać na front wschodni, gdzie ich potrzeby stale rosły. Wacław Krzeptowski podjął się wówczas przeprowadzenia akcji propagandowej, której celem było przekonanie górali do służby w tym legionie. W styczniu 1943 roku, po tej kampanii, przed niemiecką komisją poborową w Zakopanem stawiło się ponad 300 górali. Niemieckie władze wojskowe wyselekcjonowały 200 spośród nich i wysłały ich do obozu szkoleniowego SS w Trawnikach na Lubelszczyźnie. Ale do obozu w Trawnikach dotarło jedynie 12 górali. Ostatecznie cały ten kurs w Trawnikach ukończyło zaledwie kilku. Całe przedsięwzięcie tworzenia Legionu Góralskiego zakończyło się więc wielką klapą.
Niemcy byli wściekli. Wiedzieli już, że nie mogą polegać na lojalności górali. Na początku 1943 roku Niemcy zaczęli doznawać klęsk. Najpierw ponieśli wielką klęskę pod Stalingradem, a potem w lecie 1943 roku zostali pobici przez Armię Czerwoną pod Kurskiem. Niemiecki front na wschodzie uległ załamaniu. Sowiecka Armia Czerwona parła coraz bardziej naprzód. Niemcy musieli ustawicznie się cofać na zachód. Niemcy stracili wówczas zainteresowanie góralami i tym, czy można wykorzystać ich dla III Rzeszy. Wacław Krzeptowski zaczął wówczas zdawać sobie sprawę z tego, że postawił na złą kartę, ale póki co trwał we współpracy z Niemcami. Dopiero w czerwcu 1944 roku Wacław Krzeptowski uznał, że jest już politycznym bankrutem. Przekazał wówczas kierowanie Komitetem Góralskim swojemu koledze Józefowi Cukierowi, zniszczył sygnowane przez siebie dokumenty, namacalne dowody współpracy z Niemcami, a następnie zaczął się ukrywać. Zakopiańskie gestapo wyznaczyło za jego głowę wysoką nagrodę, ale Krzeptowski był nieuchwytny. Ukrywał się po słowackiej stronie i tylko od czasu do czasu zaglądał na Podhale. Jednak już od wielu miesięcy Krzeptowskiego poszukiwali również konspiratorzy z Armii Krajowej. Udało im się dopaść go dopiero 20 stycznia 1945 roku, gdy został namierzony przez partyzantów z oddziału Kurniawa Armii Krajowej i wykonano na nim wyrok. Krzeptowski został powieszony, tak jak przystało na zdrajcę. Ale jesienią 1944 roku widmo politycznego bankructwa zaczęło zaglądać również w oczy Henrykowi Szatkowskiemu i Witalisowi Widerowi. Ostatecznie udało im się jednak opuścić Zakopane razem z wycofującymi się oddziałami niemieckiego Wehrmachtu. 29 stycznia 1945 roku do Zakopanego wkroczyły oddziały sowieckiej Armii Czerwonej. Tak zakończyła się niemiecka okupacja Podhala. Po wojnie komunistyczne władze postanowiły uruchomić śledztwo w sprawie działaczy Komitetu Góralskiego. W rezultacie tego przed Sądem Rejonowym w Zakopanem zaczął się ich proces. 22 listopada 1946 roku Zakopiański Sąd skazał działaczy Komitetu Góralskiego na kary od 3 do 15 lat więzienia. Ale Zakopiański Sąd wydał również zaoczne wyroki śmierci wobec Henryka Szatkowskiego i Witalisa Widera. Po wojnie górale postanowili jak najszybciej zapomnieć o swojej zdradzie w czasie wojny. O Goralen-Folku i Wacławie Krzeptowskim nie mówiło się. Tak było również po roku 1989. Dopiero kilka lat temu, w 2012 roku, wnuk Henryka Szatkowskiego, Wojciech Szatkowski, postanowił przerwać to milczenie. Wojciech Szatkowski postanowił zmierzyć się z trudną historią górali i swojej własnej rodziny w swojej książce Goralen-Folk – Historia zdrady. W następnym moim filmie przedstawię Wam postać Jana Czochralskiego, wybitnego polskiego chemika, który żył w XX wieku. Dowiecie się, dlaczego jest dzisiaj nieznany i dlaczego wszyscy powinniśmy go dzisiaj znać. Ten film zatytułowałem Przerwane życie polskiego Edisona. Gorąco zapraszam do oglądania. Postaci Jana Czochralskiego poświęciłem uwagę na swoim najnowszym audiobooku zatytułowanym Wielcy Polacy XX wieku. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować panom Dariuszowi Kwoka i Grzegorzowi Łojko
srebrnym patronom kanału Zakazane Historie. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.